Jak poradzić sobie z emocjonalnym jedzeniem, kiedy masz ADHD? Kiedy przychodzą te wieczory, kiedy czujesz, że musisz coś zjeść, bo po prostu nie wyrobisz. Czujesz, że jakby jesteś uzależniona od słodyczy i zastanawiasz się, czy można w ogóle z tego wszystkiego się uwolnić. Cześć, jestem Wojciech i na co dzień pracuję z kobietami z ADHD, które zmagają się ze swoją relacją z jedzeniem. Między innymi właśnie jedzeniem emocjonalnym. I dzisiaj opowiem Ci właśnie, jak sobie z tym poradzić i sprzedam Ci takich 5, myślę, że zadań, tipów, które mogą bardzo Ci pomóc. Więc pierwsza bardzo ważna rzecz. Emocjonalne jedzenie to w sumie nie do końca jest problem z jedzeniem, tylko właśnie z Twoimi emocjami. Czyli tak naprawdę to, co tam wrzucimy na koniec, czy to faktycznie będzie jedzenie, czy alkohol, czy jakiekolwiek inne rzeczy, które mogą pomóc Ci regulować się emocjonalnie, jak na przykład zakupy, to nadal jest ten sam problem jako grupa, tylko akurat jedzenie jest tym zakończeniem tego problemu. I jak pewnie wiesz, czy domyślasz się w jakimś stopniu, no to ten aspekt wyjścia na spacer w momencie, kiedy czujesz, że potrzebujesz zjeść, poradzić sobie z tym wszystkim, co się dzieje, no niekoniecznie działa. I zazwyczaj właśnie w takich sytuacjach ta reakcja w momencie, kiedy napad się zbliża, no nie będzie skuteczna. Więc jak sobie z tym poradzić całościowo? Uważam, że najlepiej zacząć od dziennika emocji, od prowadzenia takiego notatnika, czy faktycznego jako dziennik, czy notatnika w telefonie, czy nawet głosówek do siebie, ale takiego miejsca, gdzie jesteś w stanie mówić bezpiecznie o swoich emocjach, o tym, co czujesz, o tym, co się dzieje, bo to może zacząć Ci pokazywać, czemu też te emocje potrzebujesz zajeść. Ale też bardzo często już samo prowadzenie czegoś takiego powoduje, że ta ilość napadów się zmniejsza, no bo takie pisanie, mówienie o tym już pozwala w jakiś sposób poradzić sobie z tym wszystkim. Więc fajnie jest zacząć od tego, żebyś zaczęła prowadzić taki dziennik emocji. Czy to będziesz robiła w jednym momencie dnia i spisywała sobie wszystko, czy gdzieś tam po drodze takie mniejsze stopy do tego, żeby sobie o tym pisać, nie ma dużego znaczenia. Ważne, żebyś może niekoniecznie pisała albo próbowała robić ten dziennik emocji, zanim jest ten napad, czy to jedzenie emocjonalne wieczorem. Akurat będę się odnosił do wieczoru, bo to jest najczęściej, no ale zanim po prostu pojawia się to jedzenie emocjonalne, no bo bardzo często już po tym jedzeniu emocjonalnym pojawiają się te wyrzuty sumienia i te emocje, myśli są bardziej skupione wokół tego emocjonalnego jedzenia niż tego, co faktycznie się działo w ciągu dnia, czy tych Twoich odczuć. Pamiętaj bardzo ważną rzecz w kontekście tego, czy samego kminienia, skąd te napady się dzieją, biorą, to, że to nie zawsze musi być z jednej dokładnej sytuacji, bo ją najczęściej będziesz pamiętała, o niej będziesz najczęściej wiedziała, że wydarzyło się coś dużego, co Cię zestresowało, wywołało jakieś konkretne emocje, ale też te jedzenie emocjonalne może się pojawiać w momencie, kiedy kumulują się rzeczy na przestrzeni tygodnia, miesiąca, czy po prostu małe, drobne rzeczy kumulujące się na przełomie całego dnia. Więc to nie musi być jeden duży event, to mogą być małe rzeczy, to, że Cię wkurza przez cały tydzień i w piątek jest tego ujście w postaci jedzenia, czy zamówienia. Co możesz robić też bliżej już tego napadu? I to jest moment, w którym jak jesteś w stanie go wyczuć i wiesz, że nadchodzi, to fajnie tuż przed, czy nawet w trakcie, jak już jesteś w trakcie tego wszystkiego, zastanowić się, czego Ty faktycznie potrzebujesz. Co Ty zajadasz i jaką potrzebę troszeczkę zajadasz. Czy to właśnie jest to napięcie, emocje, czy to, że jesteś zmęczona, co tam się dzieje i co czujesz, że podpowiada Ci ciało, że fajnie by było zrobić, no zamiast tego jedzenia, żeby uregulować się, poradzić sobie z tym. I czasami to jest drzemka, czasami to jest spacer, czasami to jest bieg, półmaraton. Cholera wie, to co Tobie pasuje i jakie potrzeby Ty masz, bo każdy ma trochę inne i one nie podlegają ocenie, więc nie oceniaj. Po prostu też w kontekście takiego pomocy sobie trochę z tymi napadami, to jest ten kontekst odzyskiwania kontroli. I to, co może być bardzo pomocne, żeby zacząć odzyskiwać kontrolę, to w momencie, kiedy jesteśmy świadomi podczas tego napadu, kiedy łapiesz tą świadomość, to starać się kontrolować to tempo, bo kontrola tempa, no to już jest pewien rodzaj kontroli, to już coś daje. I stopniowo to też daje przestrzeń do tego, żeby tą kontrolę odzyskiwać teraz, a dwa, czasami, może nie na początku, ale później często daje taką możliwość przerywania tego napadu dużo wcześniej, bo zauważysz, że na przykład już to napięcie zeszło i nie wymagało od tego, nie wiem, 2 paczek chipsów, tylko po połowie paczki już to napięcie jest uregulowane, te emocje są uregulowane. Kolejnym kontekstem bardzo istotnym, no to są te krytyczne myśli już po napadzie, czyli to, że pojawia się ten wewnętrzny krytyk, te krytyczne myśli, wyrzuty sumienia. Znasz je dobrze. Jak tu jesteś, to prawdopodobnie jest. I jak też pewnie sama wiesz, no one niekoniecznie coś wnoszą do naszego życia, znaczy w kontekście tego, że nie są pomocne. Bo jeśli by były, to też dzisiaj byś tego nie oglądała, no bo po co, bo wszystko by było git, ale one są i często generują więcej napadów, więcej myśli, więcej problemów. Co zrobić, żeby je zmniejszyć lub wyeliminować całkowicie? To po pierwsze, możemy nałożyć kontekst na te krytyczne myśli, czyli właśnie tego wewnętrznego krytyka. Możemy go oddzielić od siebie, no bo bardzo często my traktujemy to jako nas w jakiejś tej złej formie drugiej
drudzy my, źli my, nieważne, ale no jacyś my. Możemy go oddzielić od nas, możemy go odseparować i fajnie się tutaj sprawdza to, żeby nadać mu jakąś ksywkę, zwizualizować sobie go w jakiś sposób, w idealnym scenariuszu oczywiście umniejszający to, żeby nie nadawać mu siły, tylko ją odbierać. Czy to będzie gnom, karzełek, no nieważne, ale generalnie coś twojego. I tak samo z tą ksywką fajnie było, żeby była umniejszająca, bo to daje perspektywę tego, że to nie jesteś już ty, to jest właśnie to coś oddalone od ciebie, oderwane od ciebie to raz, dwa, zupełnie inaczej można sobie z tym czymś dyskutować, chodzić w zdania, bo generalnie to, co on mówi, nie jest prawdą. To, co istotne też, to, że napad to właśnie jest bardzo często to, co już trochę powiedziałem, ale to jest bardzo często ten aspekt tygodnia, dnia, całego, niekoniecznie jednego eventu, ale to, co bardzo istotne, tak samo tyczy się to w kontekście tego twojego zarządzania tymi emocjami i radzenia sobie z nimi. I tutaj dla niektórych może to, nie wiem, być głupie czy cokolwiek innego, ale no prawdopodobnie jak to oglądasz, takie nie będzie, bo to, co bym chciał, to, żebyś zrobiła trochę czasu dla siebie. I wiem, że czasami to jest trudne, bo nie mamy tego czasu, bo coś tam, ale chciałbym, żebyś zaczęła od bardzo niskiego progu wejścia, czyli 5 minut. Tego, żeby postarać się codziennie, oczywiście codziennie wrzucam w cudzysłów, bo nie chodzi tutaj o 100% albo nic. Jeśli masz z tym problem, odsyłam do filmu dalej, bo to daje tą perspektywę tego, że to nie jest godzina, którą masz wygenerować nagle dla siebie, tylko to jest 5 minut. 5 minut prawdopodobnie znajdziesz to nie zawsze codziennie. I to, co też ułatwia i zdejmuje pewnego rodzaju blokady, to, żeby zrobić sobie wcześniej taką listę rzeczy, które lubisz robić, którą możesz podzielić na te rzeczy, które możesz robić od ręki cały czas, czyli czytanie książki, tam coś takiego innego podobnego, czy coś, co wymaga od ciebie jakiegoś czasu, umówienia się, tak jak, nie wiem, pójście na masaż. Ale ta lista i ten czas dla siebie będzie powodował, że po pierwsze, no jesteś w stanie trochę odczuwać, jesteś w stanie coś zrobić dla siebie. To będzie bardzo istotne w kontekście tego, żeby obniżyć ilość tych napadów. I nie musisz pracować ze wszystkimi rzeczami, o których teraz powiedziałem. Możesz wybrać sobie kilka z nich. 1, 2, 3, ileś, nie wiem ile ich nawet było dzisiaj tak naprawdę, ale tego, żeby zacząć z nim po prostu pracować, sprawdzać, co się dzieje i nie narzucać na siebie za dużo presji, bo nie chcemy tego, żeby to było idealnie, pięknie, najlepiej na świecie, tylko żeby to szło małymi krokami do przodu. I to, co istotne dla ciebie, to, że jeśli czujesz, że masz z tym problem i chcesz nad tym pracować w kontekście ADHD, czy tego, że podejrzewasz, że masz AD, to koniecznie wejdź w link w opisie. Znajdziesz tam dwie rzeczy. Po pierwsze, przewodnik, który pozwoli ci poradzić sobie lepiej z całą relacją z jedzeniem. Czy to napadami, emocjonalnym jedzeniem, teksturami. Naprawdę bardzo dużo wątków tam się omawia w kontekście tej relacji z jedzeniem i ADHD. To raz, a dwa, jeśli czujesz, że potrzebujesz wsparcia indywidualnego, zapraszam cię na bezpłatną konsultację. Też znajdziesz link w opisie tego filmu. A na dzisiaj tyle. Miłego, cześć, bajo. Hejo!